zatrzymania pana w tym miejscu, zatrzymania obywatelskie. Pijak ucieka! Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj taki materiał na gorąco. Wiem, że późno już jest. Zanim ja go zmontuję, no będzie bardzo późno, ale będziecie mieli na dzisiejszą noc i jutrzejszy dzień do przemyślenia to, co dzisiaj Wam chcę powiedzieć. Z jednej strony powiem Wam, że nie jestem tym zaskoczony. I tutaj Wam postaram się wyjaśnić też dlaczego. Już niejednokrotnie w swoich materiałach mówiłem, że życie weryfikuje wszystko i czy ja będę krytykował jedną czy drugą partię, jedne czy drugie ugrupowanie, to nie ma znaczenia, bo życie zweryfikuje samo to, jak jest naprawdę. Ja tutaj dzielę się z Wami swoimi spostrzeżeniami, swoimi obawami, swoimi przemyśleniami. I może to nieskromnie zabrzmi, ale tutaj życie pokazało, że po raz kolejny miałem rację, a chodzi o Konfederację, Konfederosję i ich sojusz, antypolski sojusz Konfederacji, którzy stworzyli frakcję z najbardziej wrogą polskim interesom partią w Parlamencie Europejskim. I tak naprawdę zastanawiam się, czy w polityce, bo i ogólnie u ludzi są jakieś granice upodlenia, zakłamania, bo oczywiście tutaj politycy Konfederacji to wybielają, bagatelizują, uważają, że zrobili dobrze. Ja tutaj będę chciał Wam przedstawić, że jak dla mnie, to oni zdjęli gacie, wypieli te swoje konfederackie dupy i nasrali na Polskę. Takie jest moje zdanie. No, przekroczyli granicę. Nie wiem, może Wy wymyślicie, jak to nazwać po tym moim dzisiejszym monologu, ale powiem Wam, że wiele się po Konfederacji spodziewałem, no ale nie że się posuną do tworzenia wspólnego ugrupowania z neofaszystami z Niemiec. Ale tak to jest, jak ktoś ma gębę pełną patriotyzmu, polskości, okazuje się zwykłą gnidą. I powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak ich nazwać, kretyni czy neofaszyści. Może po jedno i drugie. Konfederacja utworzyła frakcję w Parlamencie Europejskim z niemiecką skrajną prawicą AfD. No, powiem Wam, że trzeba być antypolskim kretynem, żeby tworzyć sojusz z AfD, żądającym zwrotu Gdańska i polskich ziem odzyskanych. Nawet prowadzenie rozmów z niemieckimi neofaszystami po prostu kompromituje Mentzena i Bosaka. Tutaj też należy podkreślić, że ci niemieccy neofaszyści poza Gdańskiem, polskimi ziemiami odzyskanymi chcą współpracy z Putinem, odbudowy Nord Stream 2 i likwidacji Unii Europejskiej. Badania wykazują, że wyborcy PiS to prości ludzie, prymitywni, zaślepieni ludzie. No, tragedia dla Polski, ale jak się okazuje, wyborcy Konfederacji głosowali na niebezpiecznych kretynów po prostu. Czyli tak, jest sześciu europosłów z Konfederacji. 3 poszło do neofaszystowskiej partii Niemiec, pozostałe 3 do proputinowskiego Orbana. Tak, tego samego Orbana, który blokuje Polsce wypłatę 2 miliardów euro za pomoc Ukrainie. No ale Konfederacji oczywiście to nie przeszkadza. Oni mają wypchane gęby frazesami o polskości, patriotyzmie.
Część tych europarlamentarzystów Konfederacji dołączyła, tak powiedziałem, w Parlamencie Europejskim do niemieckiej grupy AfD, której przedstawiciele podważają granicę polsko-niemiecką, a Dolny Śląsk nazywają wschodnimi Niemcami. Druga część tej partii, Mentzena, poszła za prorosyjskim Orbanem. No powiem wam, patrioci pełną mordą. No ale żeby było ciekawiej, powiem wam jeszcze tutaj, zanim się rozkręcę, bo to nie wszystko, co chcę wam przekazać o tej partii AfD i Konfederacji, ale tu jako ciekawostkę powiem wam, że posłowie Konfederacji blokują w Sejmie uchwałę w sprawie Tatarów krymskich. W treści potępienia ludobójstwa dokonanego przez Sowietów, potępienie siłowych zmian granic przez Rosję, potępienie aneksji Krymu. No, ale konfederaci są przeciw, no nie będą przecież głosować przeciwko ich idolowi Władimirowi Putinowi, prawda? No ale wróćmy do tematu. Tak jak wspomniałem, troje europosłów Konfederacji dogadało się z nacjonalistami z Alternatywy dla Niemiec i będą tworzyć jedną skrajnie prawicową frakcję w Parlamencie Europejskim. Politycy AfD jeszcze nie tak dawno wybielali żołnierzy Wehrmachtu i SS, poddawali polskie granice, podważali, polskie granice, obwiniali Polskę o wybuch II wojny światowej, no i współpracują z Kremlem. Teraz AfD będzie najbliższym partnerem europosłów Konfederacji. No po prostu brawo, brawo, brawo. To jest po prostu, moi drodzy, kolejny dowód na to, że Konfederacja jest formacją, która działa na szkodę Polski, a pod ich patriotycznymi hasłami kryje się po prostu zdrada polskich interesów. No bo jaki Polak o zdrowych zmysłach będzie się bratał z neofaszystami z Niemiec, którzy wybielają żołnierzy niemieckich, SS-manów, obwiniają Polskę o wybuch II wojny światowej. To może tylko się bratać albo idiota, albo zdrajca, albo po prostu drugi neofaszysta. Powiem wam tak, wpuść konfederuskich do Europarlamentu, to od razu wiochy narobią. Jedni do faszystów, drudzy do putinowców. No, cóż można dodać? A można jeszcze sporo dodać i sporo tutaj dodam. Tak naprawdę sama Konfederacja w tym Parlamencie Europejskim nic kompletnie by nie znaczyła, dlatego podpisała cyrograf, pakt z diabłem. By więcej znaczyć, w Parlamencie Europejskim po prostu trzech tworzy frakcję z AfD. Żadnego polskiego interesu w ten sposób nie zrealizuje. Legitymizuje jedynie radykalnie prorosyjską i nacjonalistyczną politykę skrajnej prawicy z Niemiec. I to wszystko, nic poza tym. No bo co oni mogą dla Polski ugrać z neofaszystami, którzy nienawidzą Polski i Polaków? Teraz wam coś zacytuję, pozwólcie. Tyszka. Teraz czekamy na ataki mainstreamowych mediów. Tymi słowami Stanisław Tyszka zakończył swój wpis w serwisie społecznościowym, w którym poinformował o stworzeniu przez połowę europosłów Konfederacji wspólnej frakcji z Alternatywą dla Niemiec, czyli AfD. Tyszka usiłuje przekonać, że krytyka wynikać ma rzekomo z zazdrości i zaskoczenia, że debiutanci w Parlamencie Europejskim powołali swoją grupę. No kuźwa, czego pozazdrościć? Nie wiem, co oni ćpają, ale niech zmniejszą dawkę. Nic z tych rzeczy.
krytyka, zresztą nie tylko ze strony mainstreamu, wynika z tego, że współpraca z AfD jest na każdym polu, no, można powiedzieć, bardzo ryzykowna. Tak naprawdę można wejść do grupy nawet z samym diabłem, jeśli będzie walczył o te same postulaty. Zresztą to powiedział w radiowej trójce Konrad Berkowicz z Konfederacji. Zaś Tyszka tłumaczył tak. Uznaliśmy, że aby skuteczniej walczyć o interesy Polski w Parlamencie Europejskim, lepiej stworzyć grupę niż pozostać niezrzeszonymi. No, stworzyć grupę z antypolską partią, no brawo, brawo. Błąd tego rozumowania polega na tym, że część posłów Konfederacji stworzyła sojusz z AfD, która w wielu punktach ma program całkowicie sprzeczny z interesami Polski. Nie można więc realizować polskiego interesu z partią, która w niego uderza. No, proste i logiczne. Bo niby w jaki sposób? Po pierwsze, politykom AfD zdarza się bardzo często podważać nienaruszalność granicy na Odrze i Nysie, która jest absolutną podstawą polskiej suwerenności. AfD jest też partią jawnie prorosyjską, głosi kult niemieckiego nacjonalizmu, wyrażając zrozumienie dla rosyjskiego imperializmu. Takie połączenie dla Polski to jest po prostu najgorsza możliwość. I tutaj rzecz w tym, że część Konfederacji zaczyna współpracę z AfD. Też uważają, że Putin powinien zrobić porządek. Zresztą to, że Konfederacja jest proputinowska, tego akurat chyba tutaj przytaczać nie muszę. Gwarantem naszego bezpieczeństwa na Zachodzie, a ściślej europejskiego, jest wyciągnięcie lekcji z przeszłości, czyli umożliwienie odrodzenia się niemieckiego nacjonalizmu, do czego służą z jednej strony Unia Europejska, z drugiej strony NATO. No bo chyba nikt o zdrowych zmysłach nie chce, żeby w Niemcy znowu się odrodziły nacjonalizm taki jak za Hitlera. Kłopot w tym, że AfD, choć pozornie akceptuje też Konfederacja, Unię i NATO, ale nie akceptuje ich w obecnym kształcie. W dodatku, jeśli przeczyta to, co łączy nową frakcję z nazwą Europa Suwerennych Narodów, to prócz sprzeciwu wobec migracji Zielonego Ładu oraz chęci wzmacniania suwerenności, w tym, co łączy te partie, jest niechęć do uzbrajania Ukrainy. W przypadku AfD to konsekwencja wprost rosyjskiego programu. Już też wam wspominałem, że Orban również blokuje wypłatę Polsce 2 miliardów euro z pomocy dla Ukrainy, ale druga część konfederatów właśnie do frakcji proputinowskiego Orbana poszła. A dlaczego Konfederacja nie zrealizuje żadnego polskiego interesu wspólnie z AfD? Konfederacja, jak mówi sam Konrad Berkowicz, podpisuje pakt z samym diabłem. Ale nie robi tego dla dobra Polski, jak twierdzi, ale po to, by lewarować swoją pozycję w Parlamencie Europejskim. Czyli mają w dupie interes Polski, ważne to, żeby oni tam się coś znaczyli.
czyli przedstawiają interes Polski niżej niż swój własny, ale tutaj też to nie zaskakuje. Moi drodzy, ostatnie wydarzenia w Parlamencie Europejskim rzucają cień na polską politykę, czyniąc ją przedmiotem pośmiewiska na całym kontynencie. Otóż troje śmiałków z Konfederacji postanowiło związać sojusz z niemiecką AfD, co bez wątpienia wywołało burzę. Ale czy można się dziwić w końcu, kto inny miałby podziwiać niemieckie zdolności do rewizji granic, jeśli nie ci, którzy myślą, że na tym polega prawdziwa suwerenność narodowa. Tyszka, Sypniewski i Zajączkowska-Hernik zdaje się znaleźli swoje intelektualne i moralne towarzystwo w szeregach AfD. Ta decyzja z pewnością sprawi, że rozciągnie się most między ultraprawicowymi geniuszami Polski a niemiecką alternatywą dla normalności. Można by rzec, że to prawdziwie transportowy patriotyzm w akcji. Nie bez powodu też niemiecka AfD została wyrzucona z poprzedniej frakcji w Parlamencie Europejskim po tym, jak ich lider zasugerował, że nie wszyscy członkowie SS byli tak źli, jak ich często malują. Wyobrażacie sobie coś takiego? Ale co tam, kto by się przejmował takimi detalami historycznymi, prawda? Szczególnie Konfederacja. Gdy można konsolidować się wokół wspólnego, niechęci do wszystkiego, co nie jest białe, katolickie i przesiąknięte nadmiarem testosteronu. AfD jest znana z antyemigranckich, prorosyjskich sympatii, co w połączeniu z ich daleko antypolskimi akcentami tworzy harmonijną melodię współpracy z naszymi narodowymi bohaterami z Konfederacji. Moi drodzy, w końcu jeśli ktoś nie potrafi docenić granic Polski, to kto jak nie niemieccy sojusznicy z AfD, prawda? Anna Bryłka i Tomasz Buczek zdecydowali się na inne ekskluzywne towarzystwo, przystępując do frakcji Patrioci dla Europy, kierowanej przez samego Orbana. Wszyscy oni, podobnie jak Braun, który trzyma się z dala od jakichkolwiek na razie frakcji, można powiedzieć, że zasługują na nasz prawdziwy podziw za ich zdolność do znalezienia sojuszników na całym spektrum europejskim, od skrajnej prawicy po jeszcze bardziej skrajną prawicę. Tak. I cóż z tego, moi drodzy, wynika? Czy to już zdrada, czy tylko kolejny krok w stronę europejskiej jedności w różnorodności? Można się tylko domyślać, ale z pewnością polityka nigdy nie była tak zabawna jak teraz. Zabawna, a może i straszna. Aż trudno oprzeć się pokusie, by zacytować klasyka: Rzeczpospolita, śmiechu w niej tyle, że nie wiesz, czy się śmiać, czy płakać. Z wnioskiem formalnym o zmianę porządku obrad, żeby Konfederacja mogła wytłumaczyć się, dlaczego oszukała Polaków. W wyborach do Europarlamentu okłamaliście Polki i Polaków i część niestety wyborców dała się nabrać, że zależy wam na silnej Polsce w Unii Europejskiej. Wycieraliście sobie twarze patriotyzmem, a tymczasem w Parlamencie Europejskim podpisaliście pakt z diabłem. Weszliście w koalicję z AfD, Alternatywa dla Niemiec, najbardziej radykalnej, faszyzującej frakcji.
która jawnie realizuje politykę prorosyjską. Frakcji, która przedstawiciele nie uznają granic i na Odrze i Nysie i chcą, uwaga, Wrocław i Szczecin uznają za swoje miasta. Frakcji, której lider powiedział, że ludzie w mundurach SS nie są złymi ludźmi. Jak wy chcecie realizować polskie interesy z prorosyjską i skrajnie faszyzującą frakcją? Mnie to nie dziwi, bo już nieraz w tej Izbie daliście wyraz i pokazaliście swoją prawdziwą twarz. Dziękuję. Twarz antyukraińską, prorosyjską, która sprzeciwia się na przykład Dziękuję, pani zbrojeniu poseł. Ukrainy, żeby wojnę wygrał kto? Putin. Dziękuję pani poseł. Dziękuję Panie bardzo. marszałku, jedno tylko ostatnie zdanie. Pani Zanim poseł. wyjaśnicie, sugeruję zmienić nazwę. Konfederation für Deutschland. Konfederacja dla Niemiec, bo tak powinniście się od teraz nazywać. Dziękuję. Moi drodzy, to jest trochę tak jak, prawie jak pakt Ribbentrop-Beck. Nie wiem, czy o tym też słyszeliście. Wróćmy do współczesności. Dziś w latach 20. współczesność na każdą sugestię kolaboracji Polaków z nazistami przy ostatecznym rozwiązaniu to domena takiego kato-endeckiego sojuszu PiS, Konfederacji i Kościoła. Jednocześnie dla tych samych prawicowych polityków współpraca z alternatywą dla Niemiec w Parlamencie Europejskim jest nie tyle powodem do tłumaczeń, ile zwyczajnej dumy. W końcu AfD, rzekomo według Konfederacji nie jest antypolska, tylko proniemiecka. No tak to tłumaczą. Skoro tak, to zostawmy na boku jej orientację prorosyjską, choć gdyby faszyzująca partia z Niemiec była antyrosyjska, to pewnie łatwiej byłoby sprzedać ten sojusz wyborcom jako próbę, nie wiem, rekonstrukcji wymarzonego przez wielu prawicowych strategów paktu Ribbentrop-Beck, czyli niedoszłej, podkreślam, współpracy III Rzeszy i II RP w militarnym marszu na Związek Radziecki. To jak w przypadku tej pokerowej rozgrywki, tak i tutaj trudno było bronić się przed argumentami o tym, że w cudzysłowie oczywiście nasz sojusznik również wobec nas nie ma raczej zbyt subtelnych planów, o których wspominałem już wcześniej. Niedawno polscy obserwatorzy niemieckiej polityki unosili, że tak powiem, lekko brew, gdy przewodnicząca AfD Alice Weidel ogłaszała, że jej partia cieszy się największym poparciem w środkowych, w cudzysłowie, Niemczech, mając na myśli tereny dawnej NRD. Tą flagę, którą tu widzicie, wygląda znajomo, nie? Tylko w środku symbol jest inny. Pozostawiam to waszej ocenie. Dobra, przejdźmy dalej do tematu, bo już zmierzam ku końcowi, już niedługo wam będę przynudzał. Oczywiście nazywanie wschodnich Niemiec środkowymi nie musi od razu oznaczać postulatu rewizji granic. Choć niewątpliwie smaczku w sprawie dodaje fakt, że wielu członków AfD z uporem nazywa polskie miasta Stettin, Danzig czy Breslau. Nie ma Gdańska, Szczecina, Wrocławia, bo oni to uważają dalej za niemieckie miasta, niemieckie terytoria. Oczywiście Konfederacji to absolutnie nie przeszkadza, bo skąd? Przecież to są prawdziwi patrioci, co im będzie to przeszkadzało, prawda? Ale jak tłumaczy Mencen, mieliśmy wybór pomiędzy tą grupą, a brakiem jakiejkolwiek przynależności, więc był wybór jasny i nikt nie powinien zarzucać Konfederacji braku pragmatyzmu i skłonności do wypracowania trudnych kompromisów. Czyli co to będzie za kompromis? Którą część Polski oddadzą
albo przyznają tym neofaszystom, nie wiem, część terytorium naszego. Nie wiem, co za kompromis, bo o tym kompromisie już niestety nie powiedział. I powiem wam tak, naprawdę się zastanawiam, jak to jest, że niezwykle kulturalni i wyważeni polscy badacze zagłady są antypolskimi skurwysynami, a najbardziej krytycznie posuwając się do rękoczynów, recenzują ich polscy współpracownicy niemieckiego ugrupowania, którego członkowie mają na koncie między innymi wielbienie SS. No, tego nie rozumiem i wydaje mi się, że to przypadek jest w najlepszym przypadku dla psychiatrów. Jak doskonale wszyscy wiemy, w internecie nic nie ginie. Europoseł Konfederacji Stasio Tyszka jeszcze kilka lat temu przekonywał, że AfD to efekt błędów Merkel. Dziś próbuje po cichu zatuszować istnienie tej jego wypowiedzi, bo teraz już przecież o swoich kolegach faszystach już nie może tak mówić. Bo nie wypada, być może by się obrazili, albo coś. Sam Bosak w czasie, gdy jego kamraci połączyli siły z otwarcie antypolską partią tęsknącą za Hitlerem, nie miał przystawionego, że tak powiem, pistoletu, karabinu do głowy, tylko spokojnie goglował sobie w gabinecie, powiedzmy, darmową pornografię. Tak naprawdę wyborcom Konfederacji i tym wszystkim politykom, kolegom Bosaka w sumie to wszystko jedno. W końcu Konfederację i AfD łączy przede wszystkim skuteczność w docieraniu do odbiorców na TikToku i język dehumanizujący każdą odmienność, co też nie jest jakąś tam żadną tajemnicą. To, że Konfederacja to takie typowo ruskie o nuce, to już nieraz o tym mówiłem, nieraz to udowadniałem. Teraz dołączyli jeszcze do neonazistów niemieckich, którzy chcą odzyskać część polskich, jeśli to tak można nazwać, część polskich ziem, nie uznają granic, niezbyt przychylnie wypowiadają się o Polakach, ale tutaj się w sumie Konfederacji nie ma co dziwić, bo swój ciągnie do swojego. Można by tutaj śmiało rzec, że każdy pracuje na dorobek własnego kraju jak tylko może. Jedni łączą się z faszystami, drudzy szpiegują dla Putina. Tacy patrioci pełną gębą, prawdziwi Polacy. Ale pamiętajcie, moi drodzy, że oni mają gęby pełne polskości, patriotyzmu, Boga, Matki Bożej, wszystko, co jest chwytliwe i wszystko, co ciemna masa będzie łykać jak młode pelikany bez popitki, bo to się sprzedaje, prawda? I kto powie, że oni nie są patriotami, skoro Bóg, honor, ojczyzna, włoszczyzna, Sieg Heil i faszystowska partia Niemiec. I powiedzcie sami, moi drodzy, czy was to nie dziwi, dlaczego na przykład Matka Boska z tęczą obraża uczucie religijne akurat tego podgatunku, dla którego bicie żon to przejaw miłości, bicie dzieci to metoda wychowawcza, swastyka to symbol szczęścia, jedzenie banana jest wyuzdanym aktem seksualnym, a hitlerowskie pozdrowienie formą zamawiania piwa. Wiecie tutaj, o jakiej partii mówię i która partia coś takiego propaguje. Tak czy inaczej, podsumowując, bo się rozgadałem. Moi drodzy,
czyli przedstawiciele Konfederacji w Parlamencie Europejskim weszli w oficjalną koalicję z prorosyjskim politykami niemieckimi neofaszystami przeciwko Unii Europejskiej, którzy nie uznają zachodnich ziem polskich i uznają je za niemieckie. No, gratuluję wszystkim wyborcom Konfederacji. Brawo wy! Pięknie, po prostu pięknie przysłużyliście się Putinowi i możecie być dumni ze swoich wyborców. W nagrodę będziecie mogli dostać kompletnie nic w przypadku wybuchu wojny. Będziecie mieli okazję zająć zaszczytne miejsce wśród zasłużonych kolaborantów. No, wasi przodkowie są po prostu z was bardzo dumni. Jeszcze raz brawo wy. Powiem wam tak, ja osobiście uważam, że Konfederacja może już oficjalnie umieścić w swoim logo flagi rosyjskie i niemieckie. Ale wiecie, takie stare grafiki z 1939 roku najbardziej by do nich pasowały. A dlaczego? No bo mentalnie te całe AfD, czy ta cała Konfederacja mentalnie właśnie jest jeszcze w 1939 roku. I jedni i drudzy tam właśnie w tych latach najlepiej się odnajdują. Po prostu dla mnie kolaboranci. Podejrzewam, że jak Jarek by znał się na internecie, by kliknął Jarek lubi to. Dobra, kończę, bo się rozgadałem, ale no myślę, że temat warty poruszenia, bo pokazuje prawdziwe oblicze właśnie tych tak zwanych patriotów, prawdziwych Polaków, którzy mają gęby pełne frazesów, pustych słów, a tak naprawdę kolaborują z niemieckimi neofaszystami i z proputinowskim Orbanem. Tak jak powiedziałem, życie wszystko weryfikuje i pokazuje, jak jest naprawdę. I tyle w moim temacie. Oczywiście wy piszcie swoje zdanie, jak wy to widzicie. Czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo no oczywiście każdy może mieć własne zdanie. Ja jak zawsze przekazałem swój punkt widzenia. Dzisiaj mało materiału filmowego było, ale temat gorący. Ja tak też to, że tak powiem, na szybko robiłem, bo i dlatego też tak późno ten film tutaj wskoczył. Ale myślę, że warty jest, że przedstawiłem, naświetliłem, z jaką partią się skumała ta chyba śmiało mogę powiedzieć antypolska partia Konfederacji, no ale opinię pozostawiam też oczywiście jak zawsze wam. Także na dzisiaj wam bardzo dziękuję. W niedzielę zapraszam na czat na żywo, będzie już. No i oczywiście w niedzielę na drugim kanale na vloga. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Czasem człowiek ma ochotę na coś więcej. Osobowość mu przerasta wątłe ciało. Rad by chwycić cały świat w herlawe ręce, bo mu czegoś, proszę państwa, ciągle mało. Ale że wyskoczyć z nędznej skóry trudno, gdy nie uda się dogadać z własnym ego, by okiełznać w końcu egzystencję nudną, trzeba w życiu zrobić raz coś szalonego. 1, 2, 1, 2, 3. Spacer po dachu Sejmu RP. Cóż bez spaceru życie jest warte. Spacer po dachu Sejmu RP. Nad samym ranem o 3:30, jak król wspinaczki wysokopiennej, poseł Matecki, ten z suwerennej, wymyślił, że wylezie na dach, by z lotu ptaka obejrzeć gmach. Lecz narobił sobie tylko gość obciachu. Nie zobaczysz brachu, gmachu Sejmu z dachu.
że promilki wprowadziłeś do swej czachy. Mogły ci się popierdolić wszystkie gmachy. Mogłeś zlecieć wszak i nie doczekać rana. Ale nawet gdybyś na dół spadł bez mała, że też więcej masz z kretyna niż z Batmana, głowa by upadek zamortyzowała. 1, 2, 1, 2, 3. Spacer po dachu Sejmu RP. Cóż bez spaceru życie jest warte. Spacer po dachu Sejmu RP. Nad samym ranem o 3:30 czasami trzeba wspiąć się na dach. A zwłaszcza wtedy, gdy jest okazja złamać bariery, pokonać strach. Raz jeszcze zrobić z siebie błazna.